Pojawiły się wysokie temperatury oleju, sięgające nawet 120-123 stopni, intensywny zapach paliwa pod korkiem wlewu oleju i podejrzenie, że mimo deklaracji na fakturze samochód mógł być zalany olejem o innej lepkości niż zalecane fabrycznie 0W30. Ciekawostką jest również to, że w próbce PASO po około 2 miesiącach postoju pojawiła się emulsja przypominająca majonez. W ramach podsumowania podrzucam jeszcze raport z laboratorium Venturolab. Leszek przesłał próbkę z przebiegiem 7700 km do poszerzonej analizy, głównie chodziło o pierwiastki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy materiał, bo wracamy do tematu nowoczesnych jednostek 2.0 TFSI, grupy WAG i ich realnej eksploatacji w codziennym użytkowaniu. Tym razem bohaterem odcinka jest Cupra Formentor z 2022 roku, 310 koni, czyli konstrukcja dobrze już znana widzom kanału, ale tutaj pojawia się kilka bardzo interesujących wątków. Mamy bowiem historię 3 serwisów olejowych wykonanych w ASO, komplet faktur, potwierdzenia serwisowe i jednocześnie bardzo konkretne obserwacje właściciela, które wzbudziły jego niepokój praktycznie od momentu zakupu samochodu. Pojawiły się wysokie temperatury oleju, sięgające nawet 120-123 stopni, intensywny zapach paliwa pod korkiem wlewu oleju i podejrzenie, że mimo deklaracji na fakturze samochód mógł być zalany olejem o innej lepkości niż zalecane fabrycznie 0W30. Co ciekawe, po samodzielnej wymianie oleju przez właściciela temperatury momentalnie spadły nawet o kilkanaście stopni. I właśnie dlatego ten materiał jest ciekawy, bo będziemy mogli spojrzeć nie tylko na sam olej, ale również na wpływ realnej eksploatacji, krótkich odcinków, trybu sport, temperatur pracy, interwałów long life oraz potencjalnych różnic między serwisem ASO a świadomą obsługą właściciela. Dodatkowo mamy tutaj 2 etapy obserwacji tego samego samochodu, więc będzie można porównać, jak zachowywał się olej po wymianie wykonanej przez ASO oraz po kolejnej wymianie wykonanej już przez właściciela. Leszek bardzo dobrze przygotował cały materiał do badań, próbki zostały opisane szczegółowo wraz z przebiegami, sposobem eksploatacji i historią samochodu. W paczce znalazły się 3 próbki, świeży oryginalny Volkswagen 0W30, norma 504/507 jako punkt odniesienia oraz próbka oleju po serwisie ASO, jak również próbka kolejnego oleju po samodzielnej wymianie wykonanej przez właściciela. Do tego dochodzą bardzo dokładne opisy eksploatacji, temperatur oleju, czasu pracy oleju, udziału miasta i tras oraz własne obserwacje właściciela dotyczące zachowania samochodu. I właśnie takie przypadki są najciekawsze eksperymentalnie, bo mamy dużo danych z realnej eksploatacji, a nie tylko samą próbkę bez kontekstu. Ciekawostką jest również to, że w próbce po ASO po około 2 miesiącach postoju pojawiła się emulsja przypominająca majonez, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie właściciela stanem oleju. Samochód to Cupra Formentor z 2022 roku z silnikiem 2.0 TFSI, 310 koni. Mamy tutaj bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarkę, filtr GPF, bardzo wysilony silnik pracujący pod dużym obciążeniem cieplnym. Według plakietki pod maską producent przewiduje olej 0W30 w normie 504/507, natomiast interwały pozostawiono praktycznie komputerowi pokładowemu, maksymalnie do 30 000 km lub 2 lat. I tutaj zaczyna się ciekawa część historii. Auto miało wykonane 3 wymiany olejowe w ASO, około 5000 km, 16 000 km oraz ostatnią przy około 26 000 km. Leszek kupuje samochód około 200 km po tym ostatnim serwisie i praktycznie od początku zaczyna obserwować rzeczy, które nie do końca mu pasują. Temperatury oleju bardzo wysokie, nawet 123 stopnie Celsjusza, wyraźny zapach paliwa pod korkiem, do tego filtr oleju marki MAN, mimo pozycji oryginał na fakturze. Po obejrzeniu wcześniejszych materiałów na kanale zaczyna podejrzewać, że samochód mógł zostać zalany olejem 0W20 zamiast deklarowanego 0W30. I teraz najciekawsze, przy przebiegu około 32 000 km właściciel wykonuje własną wymianę na oryginalny Volkswagen 0W30. Po tej wymianie temperatury oleju spadają do okolic 105-107 stopni, a po usunięciu maty wygłuszeniowej pod maską nawet do około 103 do 107 stopni Celsjusza. Czyli różnica jest naprawdę bardzo wyraźna. Pierwsza badana próbka po ASO przepracowała około 6000 km, 70% trasa, 30% miasto, duże jazdy w trybie sport, regularne dynamiczne przegonienie auta, średnie spalanie około 9,5 litra.
Druga próbka po własnej wymianie przepracowała około 7700 km, ale warunki były już dużo cięższe, około 70% miasta, ogromna ilość odcinków po 2 km, zimą olej często nie osiągał nawet 60 stopni, regularne dogrzewanie GPF-a, praktycznie cały czas tryb sport, średnie spalanie wzrosło tutaj nawet do około 13,5 litra. I to właśnie ta druga próbka okazała się później bardzo ciekawa pod względem degradacji dodatków. Ten materiał jest interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, pokazuje, jak ogromny wpływ na kondycję oleju ma realna eksploatacja samochodu, szczególnie w nowoczesnych jednostkach z GPF-em i bezpośrednim wtryskiem. Po drugie, mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek porównawczy, ten sam samochód, ten sam typ oleju, podobna lepkość, ale zupełnie inne warunki pracy. Po trzecie, wraca temat interwałów long life, które w teorii wyglądają dobrze marketingowo, ale w praktyce przy eksploatacji miejskiej potrafią doprowadzić olej do bardzo ciężkich warunków pracy. Ciekawy jest również sam wątek podejrzenia dotyczącego lepkości oleju po ASO, ponieważ właściciel zauważył wyraźną zmianę temperatur pracy praktycznie natychmiast po własnej wymianie. Dodatkowo późniejsze badania laboratoryjne pokazały, że przy bardzo ciężkiej eksploatacji miejskiej dodatki uszlachetniające zaczęły degradować się znacznie szybciej niż wcześniej. I właśnie dlatego ten materiał może być bardzo ciekawy dla właścicieli nowoczesnych TFSI, samochodów eksploatowanych głównie w mieście oraz osób korzystających z fabrycznych interwałów long life. No dobrze, mamy bardzo dobrze opisaną historię samochodu, mamy kilka etapów eksploatacji, mamy konkretne obserwacje właściciela i kilka pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć. Sprawdźmy więc, jak wygląda kondycja obu olejów, czy parametry próbki po ASO rzeczywiście mogą sugerować inną lepkość, jak bardzo jazda miejska wpływa na degradację dodatków. Idziemy do następnej części odcinka. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 61 mm² przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 191. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Lepkość w 40 stopniach jest o około 4% wyższa od zadeklarowanej, natomiast w 100 stopniach około 2% niższa od deklaracji. W rezultacie wskaźnik lepkości jest o około 5% niższy od deklaracji. Co warto podkreślić, ten olej był badany już wiele razy na kanale i praktycznie za każdym razem charakterystyka lepkościowa wychodzi podobnie do tego, co dzisiaj zaprezentowałem. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Najpierw próbka enigmatyczna po przebiegu 6000 km. Komentarz do tego pomiaru będzie nieco szerszy niż w regularnych testach. Przypominam, jest to pomiar pierwszej próbki eksploatacyjnej, czyli oleju po serwisie ASO, który przepracował około 6000 km. I tutaj pojawia się kilka bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, sama lepkość oleju. Już po wyniku lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza widać wyraźnie, że brak jakichkolwiek sygnałów wskazujących na to, żeby w silniku znajdował się olej o charakterystyce typowej dla 0W20. Parametry lepkości zdecydowanie bliżej pokazują klasyczne zachowanie oleju 0W30 zgodnego z normą Volkswagena 504/507. Czyli przynajmniej na podstawie samej lepkości nie mamy potwierdzenia teorii, że ASO zalało olej o niższej klasie lepkości. Natomiast druga sprawa jest znacznie ciekawsza. W próbce znajduje się jakieś zanieczyszczenie, które zakłóca sam pomiar lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Aparatura nie jest w stanie poprawnie zakończyć pomiaru i to jest sytuacja zdecydowanie nietypowa. Nie wygląda to jak klasyczne rozcieńczenie paliwem, ani standardowa degradacja oleju eksploatacyjnego. Coś w tej próbce fizycznie przeszkadza wykonaniu stabilnego pomiaru. I to jest o tyle interesujące, że właściciel wcześniej obserwował również pojawienie się emulsji w próbce po dłuższym postoju oleju w słoiku. Za chwilę będziemy to jeszcze weryfikować analizą w podczerwieni, bo ona powinna nam potwierdzić, z jakim typem zanieczyszczenia mamy tutaj do czynienia. Na ten moment mogę powiedzieć tylko jedno: ta próbka jest zdecydowanie bardziej nietypowa niż wyglądała na początku. Żeby wykluczyć przypadkowy błąd pomiarowy albo problem z samej aparatury, wykonuję jeszcze drugą próbę pomiaru lepkości i zobaczcie sami. Sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Pomiar ponownie nie może zostać poprawnie ukończony w temperaturze 100 stopni Celsjusza, czyli nie jest to jednorazowy przypadek ani chwilowe zakłócenie pracy urządzenia. Coś rzeczywiście znajduje się w tej próbce i wpływa na zachowanie oleju podczas badania. I tutaj wraca jedna z obserwacji właściciela. Leszek wspominał, że po około 2 miesiącach postoju próbki w słoiku pojawiła się emulsja przypominająca majonez. W wiadomościach sugerował również możliwość obecności wody i szczerze mówiąc to zaczyna być coraz bardziej interesujące, bo jeżeli faktycznie w próbce znajduje się woda albo jakaś forma zanieczyszczenia wodnego, to w okolicach temperatury wrzenia mogłoby to realnie destabilizować pomiar lepkości i powodować problemy z jego ukończeniem. Oczywiście na tym etapie to jeszcze nie jest potwierdzenie, ale bardzo możliwe, że właśnie dlatego aparat gubi pomiar przy 100 stopniach. Za chwilę sprawdzimy to dokładniej analizą w podczerwieni i zobaczymy, czy widmo potwierdzi obecność wody albo innych nietypowych zanieczyszczeń. Przechodzimy tymczasem do pomiaru drugiej próbki, olej przepracowany po przebiegu 7700 km.
Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 7700 km jest następująca: 61 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 191. I tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Lepkość praktycznie idealnie pokrywa się z charakterystyką świeżego oleju referencyjnego. Nie ma problemów z pomiarem, nie ma anomalii podczas badania i cały przebieg analizy wygląda bardzo stabilnie. To jest o tyle ciekawe, że mówimy przecież o oleju, który przepracował około 7700 km w naprawdę ciężkich warunkach. Dominacja miasta, ogromna ilość krótkich odcinków, częste niedogrzanie oleju, jazda praktycznie cały czas w trybie sport, regularne dogrzewanie GPF-a. A mimo tego sam profil lepkościowy zachował się bardzo dobrze. Czyli z jednej strony widzimy, że nowoczesny olej 504 łamane przez 507 potrafi całkiem dobrze utrzymywać parametry lepkościowe, nawet przy trudnej eksploatacji, ale z drugiej strony pamiętajmy, że sama lepkość to jeszcze nie cały obraz kondycji oleju. Niemniej jednak, jeśli patrzymy wyłącznie na samą lepkość, druga próbka zachowuje się wręcz wzorcowo. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport. Zarówno dla jednej, jak i drugiej próbki otrzymujemy takie same wyniki. Noty 5, 3, 4, 3. Komentarz: pozostałości spalania sadza, produkty z użycia osady są nieznacznie podwyższone, natomiast stan oleju oceniany jest jako dobry. Nieznacznie podwyższona zawartość wody. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wyniki dla pierwszej bibuły: wyższy stopień degradacji widoczny dla próbki z wyższym przebiegiem. Na jednej i drugiej bibule widoczne poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Wyniki dla drugiej bibuły: ocena pozytywna, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Wyniki dla trzeciej bibuły: dla jednej i drugiej próbki podobny wynik. Wydaje się, że dodatki funkcjonalne w jednej i drugiej próbce są na podobnym poziomie. Jeszcze w ramach ciekawostek, z bliska porównanie wyników dla testu IDEA od MCU. Podsumowując, test bibułowy nie wyłapuje czegoś nietypowego w tych próbkach. Ogólna ocena wyników jest pozytywna. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni zaczyna się wyjaśniać, dlaczego pierwsza próbka zachowywała się tak nietypowo podczas pomiaru lepkości i muszę powiedzieć, że widmo jest naprawdę bardzo ciekawe. Najpierw spójrzmy na próbkę z przebiegiem 7700 km. Tutaj sytuacja jest praktycznie książkowa. Widać standardowe ślady eksploatacyjne. Cały profil wygląda bardzo normalnie, jak na olej po ciężkiej eksploatacji miejskiej. Natomiast próbka po ASO wygląda zupełnie inaczej. Pojawia się bardzo wyraźne, szerokie pasmo w okolicach 3400 i to jest dokładnie ten obszar, który bardzo często wiąże się z obecnością wody albo związków hydroksylowych. I teraz wszystko zaczyna się logicznie układać. Leszek wcześniej wspomniał o emulsji pojawiającej się po postoju próbki, o majonezie oraz o podejrzeniu obecności wody i rzeczywiście podczerwień bardzo mocno sugeruje, że w tej próbce znajduje się istotna ilość zanieczyszczenia wodnego albo wilgoci związanej z olejem. To tłumaczyłoby również problemy podczas pomiaru lepkości w 100 stopniach Celsjusza, bo w momencie zbliżania się do temperatury wrzenia wody układ może przestawać zachowywać się stabilnie hydrodynamicznie i aparat po prostu nie jest w stanie poprawnie zakończyć pomiaru.
Czyli wygląda na to, że problem nie wynika z samego typu oleju, tylko raczej z warunków lub stanu konkretnej próbki po ASO. Jeszcze jeden obszar warto podkreślić mocniej. Próbka z niższym przebiegiem, czyli ta po około 6000 km, wykazuje około dwukrotnie wyższą nitrooksydację niż próbka po 7700 km. Nitrooksydacja to w dużym uproszczeniu ślad po wysokich temperaturach, obecności tlenków azotu, intensywnym kontakcie oleju z produktami spalania oraz przeciążeniu termicznym oleju. I przypomnijmy sobie, co działo się w pierwszej próbce. Właściciel obserwował temperaturę oleju dochodzącą nawet do 120-123 stopni Celsjusza. Dodatkowo samochód bardzo często pracował w trybie sport, gdzie silnik utrzymuje wyższe obroty, częściej redukuje biegi, pracuje pod większym obciążeniem i generuje wyższą temperaturę spalin. Po własnej wymianie oleju temperatury pracy wyraźnie spadły, nawet o kilkanaście stopni. Pojawia się zatem bardzo ciekawy temat do dyskusji. Co właściwie wydarzyło się z tym olejem po przebiegu 6000 km? Pierwsza opcja, bardzo ciężkie warunki termiczne pracy tego konkretnego oleju. Druga opcja, czy olej faktycznie był całkowicie świeży po serwisie ASO? Bo jeśli wymiana została wykonana częściowo, w układzie pozostała większa ilość starego oleju, albo z jakiegoś powodu rzeczywisty stan oleju był gorszy niż deklarowany, to wysoka nitrooksydacja po kolejnych 6000 km zaczynałaby wyglądać dużo bardziej logicznie. Oczywiście trzeba tutaj bardzo uważać z formułowaniem wniosków. Nie mamy twardego dowodu, że wymiana nie została wykonana. Są faktury, są numery części, jest potwierdzenie historii serwisowej przez Cupra, natomiast laboratoryjnie widzimy kilka rzeczy, które po prostu są nietypowe. Problemy z pomiarem lepkości, ślady wskazujące na obecność wody lub wilgoci, bardzo wysoką nitrooksydację oraz wyraźną zmianę temperatur pracy po kolejnej wymianie wykonanej już przez właściciela. I właśnie dlatego ten przypadek jest tak ciekawy eksperymentalnie. Jedno wygląda tutaj dość wyraźnie. Po samodzielnej wymianie na świeży olej 0W30 zachowanie układu wyraźnie się uspokoiło. W ramach podsumowania podrzucam jeszcze raport z laboratorium Venturo Lab. Leszek przesłał próbkę z przebiegiem 7700 km do poszerzonej analizy, głównie chodziło o pierwiastki. Krótko podsumowując wyniki zewnętrznego laboratorium dla próbki 7700 km, lepkość jest praktycznie taka sama jak w oleju świeżym, 60,4 przy 40 stopniach, 11,5 przy 100 stopniach, wobec 60,9 i 11,6 dla próbki referencyjnej. Wskaźnik lepkości również jest niemal identyczny, 188 względem 189, czyli lepkościowo olej wygląda bardzo dobrze. TBN także pozostał wysoko, 7 wobec 7,10 w oleju świeżym, więc rezerwa zasadowa nie została mocno naruszona. Woda wyniosła 219 ppm, czyli poziom akceptowalny, paliwo 0,13, sadza 0,15, metale zużyciowe nie wyglądają alarmowo, żelazo 11 ppm, miedź 6 ppm, aluminium 4 ppm. Natomiast laboratorium zwraca uwagę na coś innego, degradację pakietu dodatków, szczególnie widać spadek fosforu, boru, siarki i części dodatków przeciwzużyciowych. W raporcie próbka dostała ocenę trójkę i rekomendacje wymiany oleju głównie z powodu niskich poziomów podstawowych dodatków. I teraz odnosząc to do naszej próbki 6000 km, gdybyśmy mieli dla niej taki sam pełny pakiet badań pierwiastkowych, można byłoby sprawdzić, czy za anomaliami z podczerwieni i problemem lepkościowym stoi tylko woda, emulsja, czy również podobny albo większy ubytek dodatków. Bo sama lepkość próbki 6000 km sugerowała olej 0W30, ale podczerwień pokazała zupełnie inny problem, silne pasmo wody i nietypowe zanieczyszczenie. W próbce 7700 km tego efektu nie ma, lepkość jest stabilna, woda jest niska, a główny problem przesuwa się raczej w stronę zużycia pakietu dodatków. Podsumowując, główne pytania były trzy. Czy ASO rzeczywiście zalało olej 0W30? Skąd brały się bardzo wysokie temperatury oleju? Oraz jak szybko ten olej degraduje się w realnej eksploatacji? Co wiemy z badania? Próbka 6000 km lepkościowo wygląda jak 0W30, nie ma twardego dowodu na zalanie 0W20, ale próbka wykazuje nietypowe cechy, problemy z pomiarem, ślady wody lub wilgoci, wysoką nitrooksydację. Czego wciąż nie wiemy? Czy wymiana ASO była wykonana idealnie, czy olej wcześniej nie był już mocno przeciążony oraz co dokładnie było źródłem anomalii w pierwszej próbce. Najbardziej prawdopodobne scenariusze: bardzo ciężkie obciążenie termiczne, obecność wilgoci lub wody, albo częściowo zużyty olej już na początku eksploatacji. Jakie waszym zdaniem jest tutaj najbardziej prawdopodobne źródło takich wyników? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!